Boat life, or at least our boat life, revolves around projects. Once they are done, we get to receive our just dessert, or sometimes delicious water. There are the everyday task variety that, although too small to actually call a project, still demand keeping track of. There are the more fun ones. More on this particular one is coming in the next quest. There are the hopefully make a living out of it but nowhere near there yet kind. And when the rain stops, it's usually time for the sunny day projects. I swear, the plan was just to clean the beeper, but as the humidity and poor ventilation that accompanies the rainy season caused more paint to start flaking off, it escalated a bit. While we're at it, let's also air the mattresses. Finally, cleaning itself. I know, fascinating, but just think about it. How often do you need to clean the walls of your bedroom? We actually do it quite often. Otherwise, a layer of mold starts growing on them. Just part of the life during the rainy season. Yeah. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? We often try to rescue stuff from landfills, so a lot of the projects are about that. Though this particular one was more of an upgrade. We got this tablet with its USB port corroded beyond rescue, which rendered the device unusable to its previous owner. Potential repair involved too much hassle, and so it was declared trash and given to us. Bartek previously soldered some cables directly to the battery and was successful with charging it, so we knew everything else was working just fine. Now we needed a bit more permanent and functional way to plug in to charge it. For that, the casing needed some slight adjustments, but nothing a Dremel couldn't solve. And
and after a bit of soldering, the new charging plug was in place. Well, almost. The cover also needed some reconfiguration. Just in case you are freaking out that we connected directly to the battery, don't worry, we use our intelligent charger to take care of all the necessary protections during charging. We don't just pump unsupervised pixies into the battery. Another day, another project. Hoarding, tak to się nazywa. Trash hoarding. Nie, wszystko jest okej. Żaden hoarding. This time, the hall sensor in Phoenix's throttle stopped working properly. In case you're wondering, a hall sensor is a magical piece of technology that changes its output voltage proportionally to the strength of a magnetic field it senses. In our case, making it a fancy contactless potentiometer. Starczy. But first things first, let's open up the box. Co tu się dzieje w ogóle? Nie tak. That is, if we can find the proper bit. Nie tam. Tak. O. Chyba nie pierwszy raz, nie? O. Ło, na OLEDzie już widać UV-kę, co zjadła. Our OLED display started to show first signs of UV damage, but that's a project for another day. A musisz foteczki porobić, nie? Tutaj, żeby było widać, jakie jest tamten na dole. Just in case, we documented the wiring both digitally and in an old school analog way. No to, że to jest nawet na GitHubie. Nie? Among all our projects, there is the biggest one of them all, which is trying to balance our lives. So sometimes, mid-project, we'll take a break to say, watch a kayaking regatta. Okay, back to work. After cutting some of the cables and some additional marking,
I teraz nie wiadomo, który brązowy jest który. Trzeba zrobić. Co, że tego brązowego. Bartek could proceed to take out the sensor. We were hoping it was a simple case of a corroded connection. No to nie jest kabel, nie? To jest aluminium. Co, że się nie wytrzyma? Widzisz, zimny lód. Unfortunately, despite resoldering all the connections, nothing changed, so we needed to get creative. W poszukiwaniu potencjometra mówisz? Stawiam, że 5 kilo ohmów. Może 10. The now declared dead Hall sensor was the last one we had, so we went through our dead electronics stash in search for a potentiometer. Potencjometr. We quickly found one in a salvaged broken drone radio controller. Ale tu w jedną stronę je zatrzymaj, co? Tu w jedną stronę je trzymam, No, puszczam, no. jest środek, w drugą No stronę. to wygląda, że 10 kilo jest. No to jeszcze tu będę miał dokładnie to samo, nie? Tylko, że odwrotnie. Czekaj, dokładnie to samo, tylko, że odwrotnie, no. Dobra, No. tu trzymam, Tak, puszczam, środek, tak. druga, trzymam, puszczam. No to już poszła. While we had the radio opened already, we decided to scrap everything else we could potentially use and get rid of the rest. Fajny, trzypozycyjny. No. O, patrz jaka fajna gąbeczka. Wiesz co to jest za gąbeczka? Ta termoprzewodząca. Ale to jest fajny shit. O Jezu. Christmas. Żaden aluminiowy garnek by nie korodował. Nie? Rewelacja. Czyli co, kompletnie rozkręcać chcą? No bo to gniazdko USB nie wygląda, ono jest raczej czerstwe. Ta korozyjka tu mówi mi, że jest lekko słabo z nim. Tyle, że kabelek możemy wziąć. No, że to jest to, z czym mamy pracować tu. Nie wiem, jak ten szaft tam wygląda, jak on tam do tego wchodzi, żebyś tam chwycić do tej rączki, nie? To wszystko wejdzie w smar, on taki nawet wygląda, że... Zacznę, nie? Tu jakaś sprężynka gdzieś jest. O, jest sprężynka. Co to nam robi tutaj? Jak to tu wchodzi w ogóle? O, ma takie nacięcie. No i co? Stawiam, że możesz się kręcić więcej. Wow, możesz się kręcić 360! Pytanie, kiedy mamy jakie odczyty? When the potentiometer was finally liberated, we could check and mark the minimum, middle, and maximum. Nie. Teraz tak. No tak, bo teraz jesteśmy na maksie. No nie. Dokładnie. Jedziemy do... To minimum. 8,8 ohma. Kilo ohma.
After which we continued spreading the radio into even more tiny little pieces. Cokolwiek to oznacza. One last check of the hull sensor, but it was still broken and needed to vacate the premises. I co mu dolega? Nie wiadomo, nie? To jest jeden z 70 razy, co będzie wyciągany, wiesz? It was time to analyze how much space we have to work with. No, miejsca tyle, nie? Tyle co nic. To się jeszcze rusza przód, tył. No i nawet żeby on się nie blokował za bardzo o tą ściankę, tylko jego całego powiększyć w ten sposób, że jako kwadrat, żeby się wsuwał w te ścianki tutaj, żeby się miał miejsce na wiglowanie lekko, nie? Ale jak będzie wtedy się wsuwał razem z rączką, nie? Wtedy się może wsunie, mówisz. After some brainstorming, decision was made to shorten the piece of plastic that used to hold the magnet. Ryski. To się pewnie topi zaraz po tym, jak ja kończę. Że ja mam to tam oderwać? Nie. Na pewno. O. No, teraz tak. And after heating it up, simply push the potentiometer shaft inside. Co? Już stało. So far, so good. Tu się kończy potencjometr. Tu o, widzisz, zaczyna jechać. Ale to nic, bo tutaj damy śrubkę z podkładką, no nie? I tu uderzy i nie będzie mu uderzać wtedy, nie? Czyli, że środek będzie tak jak był i mamy full zakres do końca. After adding a fiberglass piece to hold the potentiometer board in place, routing the cables and sealing them with butyl tape, we proceeded to putting everything together. But first, a little upgrade to the LCD holding situation. Wygląda było wszystko tyle samo. Wydaje mi się, że... Bliżej być nie może. Nie, teraz jest jaka klasa. Jest upgrade. I co? Obrócimy i wyświetlacz będzie nie na miejscu. Zasilacz będzie wpływany. Jest chyba okej. Chyba okej. Dobrze. Nie to jest przestań. Coś tam jest tego zakresu. Mission success. Now, what we call a side project. We actually kept the broken radio controller mostly for the phone holder that was attached to it, so as it was now separated, we could finally mount it. We made some soft pad ice a while back, so we had a bunch of small fiberglass backing plates that we decided to use.
They just needed a bit of sanding and drilling some holes. Tak? Kompletny proces tarcia. Co? Cały czas nie chcę przejść. Nie? Teraz jeszcze trzeba by wziąć tutaj tył wycelować jakoś. Teraz to tutaj. After some time and multiple sessions of drilling and re-drilling and then drilling some more, we were finally able to assemble the whole thing. Zobaczymy, jak to nie pasuje wszystko ze sobą. No to tutaj takie fantastiko tutaj się będzie wciskać teraz, nie? Teraz tu mam jakąś dziurkę, nie? And then, after finding one final bolt, a matching nut and some washers, we could clean up the mess and admire our newest, greatest creation. We wish you a very merry winter solstice, happy holidays, and hope the next orbit around our magnificent star is stable, relaxing, and filled with joy. See you next year.